So, welcome everybody to this little extra workshop. A więc witam wszystkich na tym dodatkowym warsztacie, webinarze. Today we are talking about how to handle objections and questions. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób odpowiadać na obiekcje i pytania. And many thanks again to Damien for translating this into Polish. I tutaj podziękowania za tłumaczenie. And this presentation will come with a PowerPoint. Ta prezentacja będzie w powiązaniu z prezentacją w PowerPoincie. The PowerPoint will have a lot more text to it than I usually use when I do presentations like this. I ta prezentacja w PowerPoincie będzie miała znacznie więcej tekstu niż zazwyczaj mam, kiedy używam jej. The reason for this is to hopefully help you with getting the information later. I powodem tego jest to, żeby ułatwić Wam przekazywanie tej informacji i korzystanie z niej w późniejszym terminie. I will send out the recording of the call. I wyślę nagranie tego webinaru. And I will at the same time send out a copy of the PowerPoints. I w tym samym czasie wyślę prezentację w postaci pliku PowerPointa. So you will have a lot of text on this PowerPoints. Więc tam będzie wiele tekstu w tym PowerPoincie. To make it easier for you to repeat later. Tak, żeby Wam ułatwić powtórkę później. And to make it easier for you to translate these into Polish later if you want to. I żeby Wam ułatwić tłumaczenie tego na język polski, jeżeli będziecie chcieli. I hope that you will see this presentation not only as something for you. Ja zakładam, że będziecie postrzegać tą prezentację nie tylko jako coś tylko dla Was, but also as a tool that you can use to give later to your downline. ale jako narzędzie, które będziecie mogli używać, żeby pomóc ludziom w Waszych zespołach. So that you can leverage the tool. Więc możecie po prostu wykorzystać to narzędzie. So you don't need to give the same presentation to every new person that comes in. Po prostu nie będziecie musieli robić tej samej prezentacji dla każdej nowej osoby. Okay, so let's get started and I'll share my screen. Więc zaczynajmy. Ja za chwilę udostępnię swój ekran. For those of you who don't know me, my name is Oddmund and I'm a triple diamond executive with ASEA. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Oddmund Berger, jestem potrójnym diamentem w ASEI. That only means that I've done it a little bit longer time than you guys have. I to oznacza tylko tyle, że po prostu robię te rzeczy trochę dłużej od Was. And it also means that I have done most of the things you can do right, and I've also done most of the things you can do wrong in this business. A to jednocześnie oznacza, że robiłem pewne rzeczy źle, które można robić w tym biznesie, i robiłem też rzeczy, które można robić dobrze w tym biznesie. Altogether that means some experience over 20 years in network marketing. To wszystko razem daje pewne doświadczenie w marketingu sieciowym, które mam od 20 lat. And hopefully that'll give you, or hopefully I will manage to give you some of those experiences tonight. I mam nadzieję, że w dzisiejszej prezentacji przekażę Wam trochę tych doświadczeń. Because I see that strategies for handling questions and objections is some of the most important things we practice and get to know. Ja postrzegam, że strategie, żeby radzić sobie z pytaniami i obiekcjami, to jest kluczowa wiedza. So we'll talk a little bit about what questions and objections actually are. Więc będziemy mówić o tym, czym w zasadzie obiekcje i pytania są. What kind of attitude or mindset we should have when we handle them. Jaki rodzaj nastawienia mentalnego powinniśmy mieć, kiedy będziemy na nie odpowiadać. How we answer them. Jak będziemy na nie odpowiadać. And what we say. I co będziemy mówić. So let's dive into it. Więc wejdźmy w to. Now, you should all be familiar with this drawing here now. Wszyscy powinniście być zaznajomieni z tym schematem. This is the very simple 7 steps process that we do on a daily basis. To jest taki 7-stopniowy proces, który w zasadzie powinniśmy robić każdego dnia. We call it the cycle of success. Nazywamy to cyklem sukcesu. And this is the way we take people that we want to share this opportunity with.
To jest po prostu sposób, w jaki przeprowadzamy ludzi przez ten cały proces. And anywhere in this process, when we lead people through the process, I w każdym etapie tego procesu, kiedy prowadzimy ludzi przez niego, anywhere there we can get a question or an objection. na każdym z etapów możemy mieć pytania i obiekcje. So that's what we're gonna handle tonight. Usually these come in step 4 when we follow up. I zazwyczaj one następują, kiedy robimy follow-up. And if you are new to this and you would like to understand our very simple and duplicatable process, Dla tych osób, które są tutaj nowe, tutaj po prostu chodzi o pewien schemat procesu, który jest prosty i duplikowalny. we have earlier had a presentation where we recorded this and translated it into Polish. Przygotowaliśmy też wcześniej prezentację, taki webinar, który jest również tłumaczony na język polski i jest dostępny. So if you're new, just ask Damien or Gregory or Andrew or some of the others how to get hold of it. I jeżeli jesteś nową osobą i chcesz mieć do tego dostęp, zapytaj albo mnie, albo Grzegorza, albo Andrzeja. Now, when we work with this, as you will experience, it's like working similar to being on an emotional roller coaster. I kiedy pracujemy tym schematem, to jest podobne, jakbyśmy na takim emocjonalnym rollercoasterze jeździli. In other words, it's like starting and building any kind of business. I tak naprawdę tak podobnie wygląda budowa, odpalanie każdego nowego biznesu. It goes up and down, To jest po prostu jazda w górę i w dół, back and forth. do przodu i do tyłu. Some good days, we have some bad days. I mamy dobre dni, jak również słabe dni. And we need to handle that in order to become successful. I musimy nauczyć się radzić sobie z tym, żeby osiągnąć sukces. But it's pretty much like anything else in life. Ale to jest podobnie jak z każdą inną rzeczą w życiu. So, therefore, when we get questions and objections from people, Więc kiedy dostajemy pytania albo jakieś odbieramy zastrzeżenia od ludzi, it is not necessarily something bad. to nie jest koniecznie coś złego. It probably is something good. Prawdopodobnie jest to coś dobrego. But anyway, it will be what you make it to be. Ale tak czy inaczej po prostu będzie tym, czym zechcesz, żeby było. The way you decide to think about it is the way you're going to feel about it. Sposób, decyzja, jaką podejmiesz, żeby myśleć o tym, będzie wpływała na ciebie. That's probably going to steer how you handle it too. Prawdopodobnie też będzie to wpływało na to, jak sobie będziesz z tym radził. And eventually, the result of how you answer the objection or question will be given. I będzie wpływało na rezultat, jaki osiągniesz, odpowiadając na te zapytania bądź obiekcje. If we just decide to have a positive attitude about questions and objections, Jeżeli zdecydujemy się mieć taką pozytywne nastawienie, odpowiadając na pytania bądź zastrzeżenia, we will then feel good about it, to wtedy będziemy się dobrze czuli działając z tym. handle them in a positive way, Będziemy zarządzać tym i radzić sobie w pozytywny sposób and most often get positive results. i w większości przypadków osiągniemy pozytywne rezultaty. So in other words, Więc innymi słowy, it is important to control our attitude. istotne jest, żeby kontrolować nasze nastawienie. How we decide or choose to think, feel, and act when getting a question or objection Żeby ustalić, jak będziemy myśleć, czyli czuć i postępować, kiedy będziemy odpowiadać na pytania albo obiekcje, is going to determine the result we get out of having the conversation and answering that objection. to wszystko będzie powodowało i miało wpływ na to, w jaki sposób sobie poradzimy z tym. And in all this, we need to respect the other person's perception because they have their own perception. I tak czy inaczej musimy ująć w tym perspektywę i percepcję drugiej osoby, ponieważ każdy z nas ma po prostu inny punkt widzenia. And their perception is their reality. Więc percepcja, sposób postrzegania drugiej osoby to jest po prostu jej rzeczywistość. And not necessarily our own. I niekoniecznie jest ona taka sama jak nasza. Now,
if you're an associate with ASEA in our team today, Więc jeżeli już jesteś partnerem ASEI, jesteś w naszym zespole, you will hopefully get a lot out of this presentation and understand questions and objections and why we get them and how to handle them better. to już pewnie uczestniczyłeś w kilku takich prezentacjach i już trochę wiesz na temat tego, w jaki sposób odpowiadać na pytania i jak zarządzać tym. If you're a guest today and you're evaluating whether you want to be part of our team, Jeżeli jesteś gościem i zastanawiasz się, czy przyłączyć się do nas, hopefully this first part will also give you some value. myślę, że pierwsza część dostarczy ci również trochę wartości. Whether you choose to use it with us later on or choose to use it in your life in general. Będziesz mógł to użyć, jeżeli dołączysz do naszego zespołu, ale również jeżeli zdecydujesz się, żeby nie dołączyć, będziesz mógł użyć tego w swoim codziennym życiu. I will anyway thank you for participating today and hope that you really get some value. I tak czy inaczej chcę ci podziękować za to, że pojawiłeś się tutaj. Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego coś wartościowego. So after a few slides where we talk about understanding questions and objections and why they come and how to handle them. I po kilku slajdach, które będą omawiały kwestie zrozumienia, czym są właściwie obiekcje i pytania, jak sobie radzić z nimi. We were also going to talk about specifically, I think it's 9 or 10 specific, most common objections that we get. Później będziemy rozmawiać na temat mniej więcej 10 takich klasycznych obiekcji, z którymi możemy się spotkać. So we're going to talk about how to handle them. Więc będziemy mówić o tym, jak sobie z nimi radzić And what to say. i co mówić. And if you're a guest today, you would probably get some value out of that as well. Więc jeżeli jesteś gościem, to będziesz w stanie wyciągnąć z tego dla siebie pewną wartość. Hopefully you will get your answers there to your questions. Być może po prostu też dostaniesz odpowiedzi na swoje pytania bądź zastrzeżenia. The only thing I can that I'd like to encourage you to do is to listen to this with an open mind. I coś, do czego chciałbym cię zachęcić, to to, żebyś słuchał tego i przyglądał się temu z otwartym umysłem. Now, Wayne Dyer once said that if you change the way you look at things, Wayne Dyer powiedział kiedyś, że jeżeli zmienisz swój sposób postrzegania rzeczy, the things you look at seem to change. to rzeczy, na które będziesz patrzył, będą się zmieniać. So just be open to see that maybe you had a certain objection or thought of what this is or isn't. I być może po prostu weź to pod uwagę, kiedy będziesz pracował nad pewnymi obiekcjami bądź zastrzeżeniami. And we have all been there once. Więc wszyscy byliśmy na takim właśnie etapie, Where we maybe had some lack of knowledge as to what it is or misunderstood what it is and what it isn't. że mieliśmy taki brak wiedzy na temat tego, czym to właściwie jest albo czym nie jest. And hopefully we can bring you from having lack of knowledge or being ignorant Ale na szczęście jesteśmy w stanie przejść od takiej pozycji braku wiedzy bądź ignorancji in certain areas or questions przez określone pytania, to give you some knowledge or viewpoints and see it from some different angles. odpowiadając na te pytania i przedstawiając też temat pod różnymi kątami widzenia. And hopefully through that increase your understanding and maybe help you see it from a different angle. I dzięki temu mam nadzieję wpłynąć na twój sposób postrzegania tematu i spowodować, że będziesz widział to z innego punktu widzenia. So if you are an associate with us today or if you in the future become one, Więc jeżeli jesteś partnerem firmy ASEA bądź w przyszłości planujesz być, I will encourage you to learn how to handle the question or objection and what to say. Chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś właśnie skorzystał z tego i nauczył się, w jaki sposób zarządzać pytaniami, odpowiedziami, jak sobie z nimi radzić. But just as important, also learn what not to say. Ale również istotną częścią tego procesu jest to, żeby wiedzieć, czego nie mówić And how not to say it. i w jaki sposób tego nie mówić. In other words, we do not want to come across as pushy or salesy. Innymi
Innymi słowy mówiąc, tu nie chodzi o to, żebyśmy naciskali bądź przyciskali kogoś, żeby podjął decyzję albo coś konkretnie zrozumiał. Our goal is just to educate the prospect. Naszym celem jest, żeby po prostu przekazać informację osobie, z którą rozmawiasz. Make sure they have the right information and that they have the right way of looking at it. Upewniając się, że osoba dostanie właściwe informacje i będzie w właściwy sposób na nie patrzyła. Because after all, we don't want anyone to miss out on this opportunity just because they didn't understand it properly. Bo tak czy inaczej po prostu zależy nam na tym, żeby ktoś nie odrzucił tej okazji, którą tutaj mamy, przez to tylko, że nie zrozumiał dokładnie, co tutaj mamy. But you know, I can teach you all about how to answer these objections. I ja jestem w stanie nauczyć was, jak odpowiadać na obiekcje. That will, however, not help you very much unless you practice it. Ale to nie pomoże wam zbyt wiele do momentu, do którego nie zaczniesz korzystać z tego. A good friend and mentor of mine, Bob Proctor, once said, mój dobry przyjaciel i mentor Bob Proctor powiedział pewnego razu, that repetition is the key to all learning. Że powtórki to jest klucz każdej nauki. Now, what we're talking about today may very well be the most important skill to master in order to build a good network marketing organization. I to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to są kluczowe umiejętności, żeby zbudować swój zespół i osiągnąć sukces. So I encourage you to practice, practice and practice again. Więc zachęcam cię do praktyki, praktyki i praktyki jeszcze raz. And in the beginning, when you're not used to this and don't know it, it may be a little bit overwhelming. Więc kiedy dopiero zaczynasz w tej materii, to może się na początku wydawać trochę przytłaczające. So then when you lead a prospect through the information and they start asking questions, więc kiedy przeprowadzisz prospekta przez te całe informacje, zestaw informacji, on zacznie zadawać pytania. Then introduce them to one of your uplines that can help you answer it in the beginning until you are familiar with the whole thing. To po prostu przedstaw tą osobę swojemu upline, który będzie w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania i po prostu pomoże ci. We'll talk a little more about that towards the end of the presentation. I będziemy mówić o tym trochę więcej na końcu tej prezentacji. Now remember also that what we call posture is very important in this business. Pamiętaj też o tym, że to, co nazywamy postawą, to jest bardzo istotny element w tym biznesie. In other words, train yourself to be bold, confident and strong because you have something of value that you're actually giving to people. Innymi słowy mówiąc, po prostu trenuj siebie, żebyś był i czuł się odważnie, pewnie i silnie prezentując to, co tutaj mamy. If you come across as weak, więc jeżeli podejdziesz do tematu z słabym nastawieniem, as if you don't really know if you believe in this, i kiedy tak naprawdę nie będziesz wiedział, czy masz pewne przekonanie do tego, as kind of excuse me so much for disturbing, but I have something I think could be interesting. Wiesz, kiedy podejdziesz do kogoś i powiesz, przepraszam bardzo, ja myślę, że tutaj mam coś interesującego, that will naturally not be very attractive to people. To w naturalny sposób nie będzie zbyt atrakcyjne dla innych osób. You see, if you seem to not know where you want to go with this, więc kiedy ty nie widzisz celu, do którego chcesz dojść razem z tym tematem, how can you expect them to believe that there is something to be part of? To jak możesz oczekiwać, że inne osoby uwierzą w to i poczują, że to jest coś dla nich? So make sure that you come across as one who really believes in this and is passionate about it. Więc upewnij się, że jesteś w silnym przekonaniu co do tego, co chcesz osiągnąć, współpracując z firmą i tak to prezentuj. Because if you share your vision of where you want to go with this with passion, you will avoid most objections before they even occur. Ponieważ kiedy podzielisz się swoją wizją i pasją na temat tego, co chcesz osiągnąć, to jest metoda, żeby ominąć w ogóle obiekcje, część obiekcji, które mogą się pojawić. So let's look at what is it and why do we get these objections? Więc przyjrzyjmy się temu, czym są obiekcje i dlaczego w ogóle one się pojawiają. Questions and objections
is nothing but a sign of interest. Pytania i obiekcje to nic innego jak oznaki zainteresowania. So it's very positive Więc to jest bardzo pozytywne. and nothing to be afraid of. I to jest nic, czego należałoby się bać. You see, if the person was not interested, they wouldn't bother asking questions. They would just leave. Jeżeli osoba byłaby niezainteresowana, po prostu nie zadawałaby pytań, po prostu by wyszła. So they have some unanswered questions that they need to have answered to in order to make a decision. Więc po prostu one mają, te osoby, pytania, na które potrzebują odpowiedzi, żeby podjąć decyzję. Maybe you have been too good and brilliant when you presented it. Być może jesteś zbyt dobry i zbyt kompetentny, kiedy prezentujesz temat. And the person who may not have the same background as you I osoba, która nie ma takiego samego doświadczenia co ty, may feel unsure if they can do what you just did. może czuć się niepewnie, kiedy będzie myślała, że czy może w ogóle zrobić taką prezentację, jak ty zrobiłeś. That's why it is good to let a tool do the presentation rather than you doing it yourself. I to jest powód, dlaczego zdecydowanie lepiej korzystać z narzędzi, robiąc prezentację, niż robić ją samemu. That tool could, for example, be a recorded presentation by one of the Polish leaders. I jednym z takich narzędzi może być nagrana prezentacja przez jednego z polskich liderów. You see, everybody is not maybe as good or as trained in doing presentations. Bo wiesz, nie każdy jest taki dobry albo wytrenowany w tym, żeby robić dobre prezentacje. To duplicate a person or a personality is not easy. Zduplikowanie osoby albo osobowości nie jest takie łatwe. But anybody can point to a tool. Ale każdy może wskazać po prostu narzędzie. So using tools is very important because people can duplicate that. Więc używanie narzędzi jest bardzo istotne, ponieważ ludzie mogą to duplikować. Now, getting a question or objection is also the best chance you have to help the prospect change perception and decide to join us. In other words, to close them. Więc kiedy pojawiają się pytania i obiekcje, to jest bardzo dobry sposób, odpowiadając na nie, żeby pomóc osobie podjąć decyzję i zachęcić do tego, żeby się dołączyła do firmy. Now, for now, we're not going to go deeper into it, but also be aware that you actually attract certain questions and objections more than other. Teraz co prawda nie zagłębimy się w to bardziej, ale jest taka opcja, że możesz przyciągać pewien rodzaj pytań bardziej niż innych. If you inside yourself feel, for example, that these products are expensive, Dla przykładu, jeżeli ty czujesz, że wewnętrznie, że ten produkt jest drogi, you will certainly get a lot of questions and objections about price. z pewnością dostaniesz wiele pytań i obiekcji odnośnie ceny. If you instead decide to have the attitude that this is very inexpensive, Ale jeśli w przeciwieństwie do tego zdecydujesz, że będziesz czuł, że i myślał o tym, że to jest niedrogie, it's actually a tiny investment in order to maybe double your income within a short period of time. a właściwie jest to niska inwestycja, jeżeli pomyślisz, że pomoże ci podwoić twój przychód w relatywnie krótkim czasie, If that's your attitude, then you'll get a lot less questions and objections about pricing. i będziesz miał takie nastawienie, to wtedy będziesz zdecydowanie mniej miał pytań i obiekcji odnośnie ceny. Our job when we get questions and objections is really to bring people from being ignorant to gaining knowledge. Korzystając z pytań i odpowiedzi, odpowiadając na nie, to jest przeprowadzenie osoby z braku informacji, wiedzy do momentu, w którym ona będzie wiedziała więcej. So you meet a person who may be ignorant or have lack of knowledge about the science, the product and the opportunity. Więc możesz spotkać osobę, która po prostu nie będzie miała wiedzy i informacji na temat tego, czym jest produkt i z czym to się wiąże. Then we ask for permission to educate them to provide that knowledge. Więc warto poprosić o pozwolenie na to, czy możesz dostarczyć więcej wiedzy na ten temat. Because when a person gets knowledge, they gain understanding. Ponieważ kiedy osoba dostanie więcej informacji, jej poziom zrozumienia wzrasta.
And when they get understanding, they usually have more faith and belief in the whole thing and they will join. I kiedy jej poziom zrozumienia wzrasta, zazwyczaj poziom przekonania również wzrasta i jest bardziej zainteresowana dołączeniem i korzystaniem. And finally, for this slide, you may benefit also from using what I call a takeaway. I jako ostatnie na tym slajdzie jest takie podejście weź na wynos. Just in other words, what I mean is try not to come across as a needy person. You don't need anyone to build this business. Tu chodzi o takie nastawienie, kiedy masz takie podejście, że nie potrzebujesz, nie masz takiej koniecznej potrzeby, żeby z tą konkretną osobą, że ona dołączyła do twojego zespołu. You will need many people to build it big. Ty potrzebujesz wiele osób, żeby zbudować wielkie, but you don't need a specific person who is in front of you. Żeby zbudować wielki zespół, wielki biznes, ale nie potrzebujesz konkretnie tej osoby, z którą aktualnie rozmawiasz. Let them understand that you would love to have them on board. Pozwól tej osobie zrozumieć, że bardzo chętnie ją widzisz na swoim zespole. But also let them know that this is going to be huge with or without you, and I and our team will do it anyway, no matter what you decide. Ale też daj do zrozumienia tej osobie, że czy ona się dołączy, czy nie, to ten projekt będzie wielki i ty razem ze swoim zespołem tak czy inaczej będziecie działać i rozwijać go. You see, I could say that to you. Widzisz, jestem w stanie powiedzieć to o tobie. And I really mean what I say now. I naprawdę myślę, jestem przekonany do tego, jak to mówię. And I suggest you duplicate the same attitude. I sugeruję, żebyś zduplikował to samo podejście. I love to go to Poland. I would love to support you building ASEA big in Poland. Ja uwielbiam wspierać budowanie zespołu w Polsce. I prefer to do it with you guys. Ja oczywiście wolę to robić z wami. But you would also need to know that whatever I decide to do or you decide to do, ale musicie zrozumieć, że nieważne co ja zadecyduję, że będę robił, albo co wy zadecydujecie, że będziecie robić, this is going to become big in Poland as well. To będzie wielki projekt w Polsce również. I could even say, if nobody decide to do it in Poland and miss out on this, ja mogę nawet powiedzieć, że jeżeli nikt się nie zdecyduje działać w Polsce, I would still do it anyway. To ja tak czy inaczej będę to robił dalej. Because we're expanding throughout the whole world now. Ponieważ my rozszerzamy się na cały świat teraz. But let me make it clear, I would really prefer to do it with you guys. Ale pozwólcie, że powiem wprost i wyraźnie, że zdecydowanie wolę to robić z wami. Because you have an opportunity in front of you that you will probably never ever see again. Ponieważ macie przed sobą okazję, z którą prawdopodobnie się nigdy więcej nie spotkacie. You see, if we have this kind of attitude, więc jeżeli masz ten rodzaj podejścia, coming across with a strong posture, podejście takie z silną postawą, expressing it bold, confident, strong voice, przekazując to silnym, mocnym głosem, making sure that you will do it, making sure they understand that you will do it anyway. Pozwalając zrozumieć tej osobie, że ty będziesz to robił tak czy inaczej, but would of course prefer to do it with them, ale oczywiście preferujesz to robić razem z nią, then there's a lot bigger chance that people find this interesting. To jest znacznie większa szansa, że ludzie będą to postrzegać jako coś bardziej interesującego. We are not begging people to do this with us. My nie błagamy ludzi, żeby to zrobili z nami. We are purely sifting and sorting among a lot of people to find those who really want what we have. My po prostu szukamy ludzi, którzy chcą robić to razem z nami. So there is a way of handling questions and objections actually before they even occur. Więc jest taki sposób zarządzania pytaniami, obiekcjami, zanim się one jeszcze... I lost you, Damien. No, I am. Oh, you're there? Yep, okay. yep. Okay.
So we can handle questions and objections even before they occur. Yep. So the way to do that is to always share your vision. I sposób, żeby to robić, to jest zawsze dzielenie się swoją wizją. And the reason why you're doing this. I powodem, dlaczego to robisz. Before they get to watch the presentation. Zanim te osoby obejrzą prezentację. And you want to make sure they feel your passion about this. I upewnij się, że oni czują twoją pasję odnośnie tego projektu. And I mean passion, not necessarily enthusiasm. You're not going to be up there and like a, more, Yeah. you know. I to chodzi o pasję, a niekoniecznie takie podejście, jest super, wow i w ogóle. I don't mean to hype it. I mean that let your passion come through. Tu chodzi o taką wewnętrzne nastawienie, absolutnie przekonanie, że to jest dokładnie to, co chcesz robić. Let them be convinced that you're doing something big with this. Spraw, że po prostu byli przekonani, że robisz coś wielkiego z tym projektem. And then for them to not feel pressured or pushed in any way. I z drugiej strony, żeby też nie odczuwali takiej ciśnienia i presji. You give them way out. Daj im możliwość wyjścia. It's like having a carrot and dingling it in front of your face. To tak jakbyś miał marchewkę i byś tak machał przed nosem tej osoby. And as soon as they get interested, pull it away again. I kiedy jest zainteresowana, trochę odkładał dalej. So for example, if I were doing this, I would be saying something like this. Więc dla przykładu, jeżeli ja bym to robił, to powiedziałbym coś takiego. Listen, I've been part of this company now for a couple of years. Słuchaj, ja jestem partnerem tej firmy od paru lat. I've searched all over the place to find something that I would really build. Ja przeszukałem wszystkie miejsca, żeby znaleźć coś, co chciałbym się zaangażować, co chciałbym budować. I decided to join this company for many reasons that I can tell you about later. Ja zdecydowałem się dołączyć do tej firmy z wielu powodów, o których możemy porozmawiać później. The reason why I'm doing network marketing and with this company Powód, dlaczego działam w marketingu sieciowym i konkretnie z tą firmą, is because I'm here to inspire and encourage people all over the world that they can actually design their own life. to, że moją misją jest ułatwianie ludziom na całym świecie życie własnym życiem i decydowaniem, w jaki sposób chcą przeżyć. And here I have found the best vehicle that I can put my name to. I ja znalazłem fantastyczny pojazd, wehikuł, dzięki któremu mogę realizować swoją wizję. We have a huge vision with this opportunity and we're going to build it all over the world. My mamy wielką wizję związaną z tym projektem, zbudujemy to na całym świecie. I'm extremely passionate about this and be convinced we are going to build this big. I ja mam absolutną pasję związaną z tym projektem i może być pewny, że zbudujemy coś wielkiego. Now, this may or may not be for you. I to może być coś dla ciebie, ale nie musi. But I would love to do it with you if you see an opportunity for you. Ale byłoby wspaniale robić to razem z tobą, jeżeli zobaczysz, że to jest coś dla ciebie. So let me invite you to be educated on what it is, and then you make up your mind later. I pozwól, że zaproszę cię do takiego procesu, w którym ci chcę opowiedzieć o tym projekcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. And then I will also get to know you a little bit to see if you are right for us. I chciałbym też się dowiedzieć trochę więcej na twój temat, czy ty jesteś taką osobą, która pasuje do tego projektu. You see, by coming across this way, we experience that you get fewer questions and objections later. Więc działając zgodnie z tym podejściem, z pewnością pojawią się pewne pytania, obiekcje trochę później. But when we do get questions, there are certain techniques and tools that are good to be aware of. I kiedy one się pojawią, mamy tutaj kilka technik i narzędzi, które mogą nam pomóc. First of all, we are there to help them get a better understanding. Po pierwsze, musimy znaleźć sposób, żeby ułatwić im lepsze zrozumienie. It has nothing to do with manipulation. This is negative. We just want to educate them and help them get understanding.
I to nie ma nic wspólnego z manipulacją, co jest negatywną drogą. Po prostu chodzi nam o to, żeby ta osoba miała lepsze zrozumienie tematu. But sometimes people may wonder about one thing, but they ask a different question. Czasami tak jest, że ludzie zastanawiają się nad jednym aspektem, a pytają o coś innego. So when they ask a question or when they have an objection, we better ask some questions and clarify. Więc kiedy pojawia się jakieś pytanie albo obiekcja, dobrze jest skorzystać z kolejnych pytań, zadać je, żeby się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi. So we, in a way, find the question behind the question. Po prostu chodzi o sposób znalezienia pytania, które stoi za pytaniem, które dana osoba zadała. So why do you ask? Więc dlaczego pytasz? How did you arrive at that conclusion? Jak doszedłeś do tego wniosku? If they say they don't have the money, for example, or can't afford it, Jeżeli ktoś powie, że nie ma pieniędzy albo nie może sobie na to pozwolić, then qualify how far off are we? więc sprawdź, jak daleko jesteśmy. Let's see if we can help you with creative ways to solve this. Sprawdźmy, czy może znajdziemy jakieś rozwiązanie do tego, żeby rozwiązać ten problem. And then schedule when to start. I potem ustalmy, gdzie i w którym momencie zacząć. Now, another technique is mirroring. Następna technika to jest technika lustra. When people say this is expensive, Kiedy ludzie powiedzą, ktoś powie, to jest drogie, you may repeat the last word, expensive. możesz powtórzyć ostatnie słowo. Drogie? What do you mean? Co masz na myśli? Why do you mean it is expensive? Dlaczego myślisz, że jest to drogie? What do you compare with when you say that? Z czym to porównujesz, kiedy to mówisz? Now, if you did have the money, Więc jeśli miałbyś te pieniądze, would you do it then? czy wtedy dołączyłbyś? If you did have the time, would you do it then? Jeśli byś miał czas, to czy byś dołączył do tego projektu? And so on and so forth. I tak dalej, i tak dalej. You could also use, if I could show you a way to do it with the time you have. I możemy też użyć takiego zdania. Jeżeli pokazałbym ci drogę, sposób, If I could show you a way to get it financed and solve the money challenge, would you do it then? jeżeli pokazałbym ci sposób, żeby poradzić sobie z tym wyzwaniem związanym z brakiem pieniędzy, to czy byłbyś otwarty, żeby dołączyć do nas? So in other words, we use a kind of technique saying, if I could show you a way, would you then be open to do it? Would you then see an opportunity in this for you? Innymi słowy mówiąc, wykorzystujemy stwierdzenie, pytanie, jeżeli ja pokazałbym ci drogę, żeby to zrobić z czasem, który masz, bądź pokazał drogę, żeby zorganizować pieniądze, żeby zacząć, czy byłbyś otwarty do tego, żeby wystartować? And in doing that, we usually also discover if there are more questions behind that first question. I zazwyczaj odkrywamy, że tam kryje się znacznie więcej pytań pod tym jednym pytaniem. When we have checked and made sure that we understand the question, I też jest warto, żeby kiedy mamy już potwierdzenie, że dobrze rozumiemy pytanie, we seldom achieve anything by arguing with them or arguing against them. could you repeat? We will seldom achieve anything by trying to argue back. Bardzo słabym sposobem jest po prostu kłócenie albo odbijanie piłeczki z daną osobą. If, for example, a person says, I don't have the money, Kiedy dla przykładu osoba powie, że ja nie mam pieniędzy, and you said, of course you have the money, this is not expensive, anybody could find this. A ty odpowiesz, oczywiście, że masz pieniądze, każdy jest w stanie sobie na to pozwolić. You will not achieve anything because they will hear that you're saying that they are wrong and you're right. Nie osiągniesz nic w ten sposób, ponieważ ta osoba usłyszy, że ty mówisz, że ona jest w błędzie i ty masz rację. We experienced that a better way of answering My mamy tutaj takie doświadczenie, że jest lepsza metoda odpowiadania na, is to use what we call a feel, felt, found attitude. to jest metoda czułem, czuję, odnalazłem. I understand how you feel. Ja rozumiem, jak się czujesz. I also thought I didn't have time when I started this.
Ja również czułem, że nie mam czasu, jak zaczynałem to. I felt the same way. Czułem to w ten sam sposób. What I found out, however, Ale to, co odkryłem, after educating myself and thinking about it a little bit, kiedy trochę wyedukowałem się w temacie i pomyślałem o tym więcej, was that it didn't take as much time as I thought it would take, to, że to nie zajmuje aż tyle czasu, ile myślałem, że zajmuje na początku. and I could find time if I really prioritized it. I ja jestem w stanie znaleźć czas, jeśli tylko właściwie ustawię swoje priorytety. So let's have a look at a few of these. Więc przyjrzyjmy się kilku z nich. And as I said earlier, I've on purpose put a lot more text into this than what I usually do. Tak jak wcześniej mówiłem, ja tutaj umieściłem znacznie więcej tekstu niż zazwyczaj robię, ale to ma swój powód. So that hopefully you can follow me better and it'll be easier for you to translate when you do this. I po prostu to powinno wam ułatwić podążanie za mną i też ułatwić tłumaczenie, kiedy będziecie robili polską wersję tej prezentacji. So these are some of the most common questions or objections that we usually get and with some tools or ways to help you answer them. Więc tutaj mamy takie najczęściej spotykane obiekcje, pytania, które dostajemy i parę narzędzi, w jaki sposób możemy odpowiadać na nie. One very common objection is that it is expensive, I have no money, I cannot afford it. Jedną z najczęściej spotykanych obiekcji jest to, że to jest drogie, ja nie mam pieniędzy, nie mogę sobie pozwolić na to. And with that, I usually use a couple of universal laws called the laws of relativity and polarity. Ja wtedy zazwyczaj używam jeden z takiego uniwersalnych praw, czyli prawo względności i przeciwieństwa. But before we argue, we would first make sure that we qualify the question, that we know that we have the right questions. Ale zanim zaczniemy odpowiadać na to, upewnijmy się, czy na pewno mamy te właściwe pytanie, które być może jest ukryte gdzieś głębiej. So I would, for example, say that let me understand this first. I w takiej sytuacji zazwyczaj bym zaczął, pozwól, że dobrze to zrozumiem. Just so that I know we are on the same page. Tak, żebyśmy mieli pewność, że razem dobrze się rozumiemy. May I ask, is it so that you actually do not have the amount of money to invest in an enrollment pack, or is it that you don't see the value or opportunity in it for you? Czy chodzi o to, że w tym momencie nie masz pieniędzy, żeby kupić pakiet startowy, czy chodzi po prostu o to, że nie widzisz w tym inwestycji, czegoś, co się może ci zwrócić? Now, if they say that I do not see any value or any opportunity in this for me, this is not something I want to be part of. Być może ktoś odpowie, że on po prostu nie widzi w tym żadnej wartości, okazji dla mnie i nie chce po prostu być częścią tego projektu. Then it is not our job to convince them that they are wrong. Więc to nie jest naszym zadaniem, żeby przekonywać tą osobę, że jest w błędzie. You can double check a little bit, but don't push for too much. Może oczywiście jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno o to chodzi, ale nie przyciskaj zbyt bardzo. Just make sure that you have understood it enough and that they're not willing to learn anything about it. Po prostu upewnij się, czy rozumiecie się na dobrym poziomie i czy ta osoba na pewno nie jest chętna, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. We'll come back to that a little bit later on how you then ask for a referral. I wrócę do tego jeszcze trochę później, w jaki sposób poprosić tą osobę, żeby być może podała ci parę kontaktów. But for now, you could say, ale na teraz po prostu możesz powiedzieć, you could, for example, say that if they say they don't have the money, jeżeli ktoś powie, że po prostu nie mam pieniędzy, you could say, let's put money aside for a moment. Możesz powiedzieć, odłóżmy na chwilę kwestię pieniędzy na bok. Let me ask you, how many people are there in Poland today? Pozwól, że cię zapytam, ile ludzi żyje w Polsce dzisiaj. They would say it's approximately 40 million people. I prawdopodobnie odpowie, że około 40 milionów osób. Okay, with what you have heard about this incredible product. I to, co ja słyszałem o tym niesamowitym produkcie, and if you believe in any ways that this is an opportunity to earn some extra money for people, it's a good income opportunity.
Jeżeli wierzysz, że na jakimś poziomie, że to jest dobra szansa, żeby wygenerować sobie jakiś dochód, do you think that there would be 6 other people in Poland czy myślisz, że dałoby się znaleźć 6 innych osób w Polsce, that would find this interesting które byłyby tematem zainteresowane? if we just talk with enough people that you know or get to know? Jeżeli byśmy porozmawiali z wystarczającą ilością osób, które ty znasz? Because if we find 6, 7 people who find it as interesting as you would have all your money back. The first investment is covered. Ponieważ jeżeli byśmy znaleźli 6 osób, które były na tyle zainteresowane co ty, to twoja inwestycja byłaby pokryta, zwróciłaby się. Now, if it's a matter of having to finance the enrollment pack, Więc jeżeli to jest tylko kwestia finansów na pakiet startowy, I would typically ask this. ja zazwyczaj zadałbym takie pytanie. If I can show you a way Jeżeli ja pokażę ci sposób, that if we finance this jeżeli chodzi o finanse, and you start working with me, i jeżeli zaczniesz pracować ze mną, you will have more money coming in będziesz miał więcej pieniędzy, które przyjdą do ciebie every month from the first month you start każdego miesiąca, od miesiąca, w którym zaczniesz, than you have going out to pay that loan or the way you financed it. więcej od pieniędzy, które wydajesz, żeby pokryć swoje zobowiązania. Would you then be interested in learning about that? Czy wtedy byłbyś zainteresowany, żeby dowiedzieć się więcej? Would that solve the problem so that we can do this together? Czy to rozwiązałoby problem tak, żebyśmy mogli to zrobić razem? And if they say yes, then you can show them that. I jeżeli ta osoba powie tak, no możesz po prostu pokazać. Now, we don't have the time to go into specifics in how I explained that on this call. Nie mamy w tej chwili czasu na to, żeby pokazać konkretnie, w jaki sposób bym odpowiedział dalej na to pytanie w tym spotkaniu. But you have well-experienced people in your upline there in Poland that I'm sure can help you out, or they can call me and we can go through that. Ale jest sporo osób w Polsce, które znają ten proces, a jeżeli nawet nie, no to można się tutaj przez nich dzwonić ze mną, więc pokażę, jak to działa. Now let's say that a person says, I don't have time, I'm too busy. Powiedzmy, że osoba powie, ja nie mam czasu, jestem zbyt zajęty. That could be because you have not presented it in a duplicable way. To powodem tego może być to, że zrobiłeś prezentację, czy zaprezentowałeś temat w nieduplikowalny sposób. Maybe you were too good. Być może byłeś zbyt dobry. You see, if they sit there and find that I couldn't do what you do, I wiesz, kiedy oni będą siedzieć i będą sobie myśleć, o, mógłbym to zrobić w taki sam sposób, jaki ty to zrobiłeś, they may not want to do it. to będą w stanie to zrobić. So again, what is the question behind the question? Więc pytanie, jakie jest pytanie stojące za pytaniem? So if they say, I don't have time, Więc jeżeli ktoś powie, ja nie mam czasu, oh, how do you mean exactly? może zapytać, o, ale co to znaczy dla ciebie konkretnie? You see, here's where the law of polarity and relativity can be used. I to jest moment, w którym prawo odwrotności i względności ma zastosowanie. There's actually nothing that is only cheap or expensive. Nie ma czegoś takiego, jak coś miało być tylko drogie Or big or small. albo tylko wielkie. Everything just is Wszystko jest, jakie jest, until we're related to something. dopóki nie porównasz to z czymś innym. So we want them to relate it to the right thing, so they think the right way. I chodzi nam o to, żeby oni to przyrównali do innej rzeczy w właściwy sposób. And there's always an opposite of the same thing as well. I zawsze jest druga strona medalu, można powiedzieć. So let's, for example, say that, how do you mean exactly? I powiedzmy, że zapytałeś, w jaki sposób dokładnie, konkretnie. And they say, well, I work 60 hours a week and I have family and I have hardly any time for myself.
O, ktoś może odpowiedzieć, wiesz, pracuję 60 godzin w tygodniu i praktycznie nie mam czasu dla swojej rodziny, dla siebie samego. And you say, oh, I'm sorry for that. How long do you have to do that? Ja wtedy mógłbym powiedzieć, o, jak dawna tak działasz? Tell me, what is your plan for this? Do you have an exit plan out of this, or is this how you're going to live till you retire? Powiedz mi, czy masz jakiś plan, żeby to przerwać, się wydostać z tego, czy ty po prostu planujesz tak działać do samej emerytury? Now, this may sound weird to you, E, To może zabrzmieć trochę jak nie ty, but if I could show you a way to work less and earn more, i jeżeli pokażę ci drogę, żeby pracować mniej i mieć więcej czasu, by leveraging a team of people that will work with you, korzystając ze wsparcia osób ze swojego zespołu, and a way to, with an initial effort, build a residual passive income, tak żeby dzięki początkowemu wysiłkowi zbudować sobie dochód pasywny, would you then see an opportunity for you in this if you would have time? czy wtedy dostrzegłbyś okazję dla siebie, jeśli byś miał czas? You see, I didn't have time either when I started this. I felt the same way as you did. Wiesz, kiedy ja zaczynałem ten projekt, to ja również nie miałem czasu, podobnie jak ty. So I understand how you feel. Więc ja w zupełności rozumiem, jak się czujesz. I felt the exact same way. Ja czułem się dokładnie w ten sam sposób. But you know, what I found out when I started looking at how I used my time, Wiesz, ale to, co odkryłem, kiedy zacząłem się przyglądać temu, w jaki sposób korzystam ze swojego czasu, I took a few minutes by myself and I went through the last 7 days of my life. ja poświęciłem parę minut i przyjrzałem się temu, jak spędziłem ostatnie 7 dni mojego życia. And I went through exactly what I've done minute for minute as far as I could remember. I przeszedłem po prostu minuta po minucie tak dokładnie, jak tylko byłem w stanie sobie przypomnieć. I realized that there were 17 hours that I could not account for. Ja odkryłem, że mam 17 godzin, które nie były przypisane do niczego. So I found that if I put those 17 hours into my business, I stwierdziłem, że jeżeli przypiszę te 17 godzin do mojego nowego biznesu, I would, automatically prioritize away things that I probably had done, but I couldn't even remember them. wiesz, po prostu chodzi o to, żeby spriorytetyzować rzeczy, którymi się zajmowałem, ale tych rzeczy po prostu nie pamiętałem nawet, So I would probably not miss it. to wtedy bym ich nie zapomniał. Now, this way you can help people see it from a different angle and maybe see for themselves that they do have maybe time to do this. I to jest sposób, żeby przedstawić ten temat danej osobie pod innym kątem i być może sprawić, żeby ta osoba też zobaczyła to w innym świetle. Another qualifying question here is to ask them, how long time do you think it takes? I następne pytanie, które warto zadać takiej osobie, to jest, jak myślisz, ile czasu to może zajmować? Because I have had people looking at this and say they have no time because they thought it took 60, 80 hours a week to build a business. Ponieważ ja spotkałem się z osobami, które na samym początku stwierdziły, że to nie jest dla nich, ponieważ przyjęły założenie, że to wymaga jakichś 60 godzin w tygodniu, żeby to rozkręcić. So how much time do you think it takes? Więc jak uważasz, ile czasu to zajmuje w tygodniu? What if I could tell you that, or what if I could show you that you can build a good income stream here with much less time than that? Co jeśli bym ci pokazał sposób, żeby zbudować znaczący dochód znacznie mniejszą ilością czasu, którą poświęcisz na to? Now, if the person says completely no, I don't want to do this. Więc jeżeli osoba odpowie nie, ja absolutnie nie chcę tego robić, I don't have time. ja nie mam czasu. Is that don't get any further. You check an extra check a little bit if you can have them see it from a different way, but if they completely refuse, then it's time to move on.
Więc tu nie chodzi o to, żeby jakoś przyciskać, natomiast się absolutnie upewnić, czy masz dobrze zrozumienie danej sytuacji, czy ta osoba też rozumie, o co chodzi z posiadaniem odpowiedniej ilości czasu. So you could then say, okay, if things change, would you please let me know? Więc możesz powiedzieć, ok, jeśli teraz nie chcesz, to absolutnie to szanuję, natomiast mam prośbę, jeżeli sytuacja się zmieni, to czy mógłbyś mnie o tym poinformować? Because every once in a while, a life situation changes. Ponieważ u każdego co jakiś czas sytuacja życiowa się zmienia. And what didn't fit them 3 months ago, maybe suddenly they got time and now it's another situation. I coś, co 3 miesiące temu nie było dopasowane, nie było możliwe dla danej osoby, to aktualnie może wyglądać zupełnie inaczej. It has happened to me that I have recruited people 15 months after they said they had absolutely no time to do this. I to zdarzyło mi się również, kiedy rekrutowałem nowe osoby po 15 miesiącach od momentu, kiedy powiedziały, że absolutnie nie mają czasu na to. So you would say, if things change, please let me know. Is it okay that I keep you in the loop, keep you orientated? I mam prośbę, po prostu powiedz mi, jeżeli sytuacja się zmieni, tak, żebyśmy po prostu mieli kontakt. And in the meantime, do you know someone else who would like to have more time freedom and earn a little extra money working from home? I przy okazji zapytam, czy znasz kogoś, kto by chciał po prostu zarobić więcej pieniędzy dodatkowych, mieć więcej czasu i wolności w swoim życiu? Now, another thing you may want to use Następną rzeczą, którą być może zechcesz użyć, to qualify, żeby ustalić, just to make sure that they understand this the right way. że dana osoba rozumie to w właściwy sposób. This is what we're here to do. We're here to increase their awareness and help them understand this. To jest coś, co pozwoli nam zwiększyć uwagę tej osoby i jej zrozumienie. You could ask, for example, is it so that you see the opportunity but have no time at all? Could you repeat? Is it so the last paragraph there, is it so that you see the opportunity but have no time? Czy to jest tak, że widzisz w tym okazję, ale po prostu nie masz czasu? Or is it so that you don't see the opportunity for you? Czy po prostu nie widzisz w tym zupełnie okazji dla ciebie? Because I'm here to help you. Ponieważ ja jestem tutaj, żeby ci pomóc. I appreciate your busy schedule, but let me ask this. Ja doceniam twój zajęty kalendarz, ale pozwól, że zapytam. What is the most you could put into this? Jaki czas mógłbyś najwięcej poświęcić na to? Is it 5 hours a week, for example? Czy to jest 5 godzin na tydzień, dla przykładu? Okay, with those 5 hours, what would you like to see as a monthly income? Więc jeżeli byś poświęcił 5 godzin w tygodniu, to jak byś widział w takim momencie twój miesięczny przychód z tego? To say that it would be worth it for you. Żeby powiedzieć, że to byłoby warte coś dla ciebie. And just to make sure that it is realistic. I upewnij się tylko, że to jest realistyczne spojrzenie. How long would you like it to take? Jak długo byś chciał, żeby to zajęło czasu? Now, if they're saying something that is realistic, Więc jeżeli ta osoba powie coś, co brzmi realistycznie, you would want to tell them and say, do you know that this is really realistic? You can do this. i możesz po prostu powiedzieć, wiesz co, to brzmi faktycznie realnie, możesz to zrobić. And then preferably tell a story about somebody who has done that. I to jest też dobry moment, żeby opowiedzieć taką historię o osobie, która faktycznie tego dokonała. Here are some other type of questions. Tutaj mamy następne przykładowe pytania, obiekcje. What if a person says, I don't know enough people? Co jeśli osoba powie, nie znam wystarczającej ilości osób? Try to turn it around and look at the opposite of it. Warto się przyjrzeć drugiej stronie tego. How many people do you think you need?
Jak wiele osób myślisz, że potrzeba znać? Can you, for example, find 10 ambitious people, you think, in a country of 40 million, in your case? Czy byłbyś w stanie znaleźć 10 zainteresowanych osób w kraju, który ma ludności 40 milionów? I would ask myself, if I were in Norway and there were 5 million, I would even be positive to finding 10. Ja zadałem sobie to pytanie odnośnie Norwegii, gdzie mam 5 milionów osób. Now, if a person questions the science or product, Jeżeli osoba ma pytania odnośnie wątpliwości produktu czy nauki za nim stojącej, and they would typically say, can you prove this? Does it work? How do you know? czy możesz to udowodnić, jak to działa, skąd to wiesz? I must feel it on me first Ja muszę to poczuć na sobie najpierw, in order to tell or recommend it to others. żeby zacząć mówić o tym innym bądź rekomendować to innym osobom. Is it documented? Is it patented? Czy to jest udokumentowane, czy jest opatentowane? Isn't this just expensive salt water? Czy to nie jest po prostu taka droga solona woda? I googled this and I found some negative comments. Ja wygooglowałem temat i znalazłem negatywne komentarze. Now you can get all various kind of comments and questions about this. Po prostu możesz wziąć i zamknąć te wszystkie pytania i obiekcje. I usually just look at them then. I zazwyczaj ja wtedy patrzę na tą osobę. And I smile and maybe laugh a little bit too. Ja lekko się uśmiecham, być może trochę mocniej się uśmiecham. And say, really? I pytam, naprawdę? Now, let me say this so that we get over this right away. I powiedzmy teraz to, żeby przejść nad tym dalej. This is a proven science. To jest udokumentowana nauka. There are tens and thousands of articles written about this in medical magazines and all kinds of places. Jest ponad 10 000 artykułów, różnych opracowań w medycznych publikacjach. There are over 1,200 books written about it. Jest ponad 1200 książek opisujących tą dziedzinę wiedzy. There are third-party laboratories that confirm this, and here are some examples. Są niezależne laboratoria, które potwierdziły, że ten produkt faktycznie działa i zawiera w sobie molekuły. And you see, I understand completely where you're coming from. Ja absolutnie rozumiem, z czego to wynika. I felt the same first time I saw this. Ja czułem dokładnie tak samo na samym początku, kiedy się z tym spotkałem. It sounds almost too good to be true when you hear all the stories and experiences people have. I to po prostu brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, kiedy słyszysz historię osób, które już korzystają z tego. However, what we found out when we started educating ourselves on this, ale kiedy zaczęliśmy się edukować w tym zakresie, not only is this true, to okazało się, że to jest nie tylko prawda, but I'm completely convinced ale ja jestem absolutnie pewny, that any person że in the każda world, osoba na całym świecie, any person in the world that understands what these products do for you, zrozumie, co ten produkt robi dla niej, any person that understands what this can do for your health and well-being, osoba zrozumie, co ten produkt może zrobić dla zdrowia i takiego dobrostanu, what it can do for your performance, co może zrobić dla twojej wydajności, for looking better, dla lepszego spojrzenia, for recover faster. dla szybszej regeneracji. Any person who understands this would want to have it. Każda osoba, która to zrozumie, będzie po prostu chciała to mieć. So our job is really only to educate the market so they do understand. Więc naszym jedynym zadaniem jest wyedukować rynek, tak żeby zrozumieli, jakie wielkie korzyści się z tym wiążą. And this is what we invite you to do with us. I to jest to, do czego zapraszamy cię, żebyś robił to z nami. You see, these are products that every single person in the world will need. Widzisz, to jest produkt, który każda jedna osoba na całym świecie potrzebuje. Hardly anyone have them yet in Poland or across the world.
I w zasadzie prawie nikt jeszcze tego nie ma, czy to w Polsce, czy na całym świecie. And we are the only ones that can provide it. I my jesteśmy jedynym źródłem, które jest w stanie to dostarczyć. We don't need to be Albert Einstein to understand what an opportunity that is. My nie musimy mieć umysłu Alberta Einsteina, żeby zrozumieć, jaka okazja i możliwość się z tym wiąże. And then you have those who question whether the business model. I też pojawiają się pytania o model biznesowy. Isn't this a pyramid scheme? Czy to jest jakiś przekręt piramidowy? I've heard of this. There's only a few people who got in early who earn all the money. They're sitting in the top there. Ja słyszałem o tym. To jest tak, że tylko kilka pierwszych osób na samym szczycie zarabia pieniądze. Is this really legal? Czy to jest naprawdę legalne? I don't want to make money on my friends and family. Czy ja nie chcę zarabiać pieniędzy na moich przyjaciołach i rodzinie? Again, I understand how you feel. I ponownie ja absolutnie rozumiem, jak się czujesz. Other people have felt the same before they really understood this business model. Inne osoby też tak się czuły, zanim zrozumiały, jak działa ten model biznesowy. Let me explain what we found out and see if this changes your opinion. Pozwól, że wyjaśnię Ci, co odkryliśmy i sprawdźmy, czy to w jakiś sposób zmieni Twoją opinię. And then you can argue for the model. I wtedy możesz argumentować odnośnie tego modelu. Did you know that over 100 million people are involved in this, working in this business model now across the world? Czy wiesz, że na całym świecie ponad 100 milionów osób działa w tym modelu biznesowym? It has produced more dollar millionaires than any other business model that I know. I ta branża spowodowała, że pojawiło się więcej milionerów niż każdej innej branży. But still, they pay out over $73 billion per year now in commissions. I w dalszym ciągu oni wypłacają 73 miliardy dolarów w prowizjach. Out of a sales of over $180 billion a year. Przy sprzedaży rzędu 180 miliardów rocznie. Maybe 1 billion goes to the top 500 millionaires in the industry. Could you repeat? Maybe $1 billion go to the maybe $500 millionaires. Być może 1 miliard dolarów idzie do 5 tysięcy milionerów. But the fact is that anyone can get to the top and anyone can start earning those money. Ale faktem jest to, że każdy może zacząć działać w tej branży i osiągnąć sukces. In the meantime, we have 72 out of the $73 billion. Tak czy inaczej, mam tutaj 70 do 73 miliardów dolarów, that are being paid out to all kinds of people that are working a little bit or more with us. które są wypłacane osobom, które współpracują z nami czy z innymi firmami w tym modelu biznesowym. Number 6 there, which is a very big one. I numer 6 to jest taki dosyć istotny punkt. When a person says, this looks great, but I really don't think this is for me. I osoba może powiedzieć, to wygląda świetnie, ale ja myślę, że to nie jest coś dla mnie. That goes on their competence or their perceived competence, in other words, their self-esteem, self-belief. To odnosi się do tego, w jaki sposób osoba postrzega swoje kompetencje albo umiejętności. So we know of course that they are wrong, but we will not achieve something by telling them that they are wrong. My oczywiście wiemy, że ta osoba jest w błędzie, ale nic nie osiągniemy, mówiąc jej, że jest w błędzie. So to uncover the real reason why they say this, if it is real or not, we usually ask. Więc żeby odkryć, o co w zasadzie chodzi, o co konkretnie chodzi, zazwyczaj zadajemy pytanie. Maybe they say, I'm not a salesperson, I'm not a leader, I'm not a business person. Ja nie jestem sprzedawcą, nie jestem liderem, nie jestem typem osoby biznesu. Then say, maybe it isn't for you. Więc wtedy możesz powiedzieć, może to nie jest dla ciebie. But let me know, how do you mean exactly when you say that? Ale powiedz, co masz dokładnie na myśli, mówiąc to. And try to uncover the reason why they say this.
i postara się odkryć prawdziwy powód, czemu ta osoba tak mówi. I look at myself and look at, was it the way I presented it? Could you repeat? I look at myself at the Yeah. bottom line there. Yeah. Was it the way I presented it? Okej. I czy to chodziło po prostu o to, w jaki sposób ja prezentowałem to? That maybe was too brilliant. Może to było zbyt dobre, Because I gave it my all and they saw that I could never do that. ponieważ mogłeś sobie pomyśleć, że ja nie będę w stanie tego zrobić. Maybe I forgot to tell the stories about people that come from all kinds of backgrounds that can do this or have done this. Może nie wspomniałem o historiach osób, które podobnie miały doświadczenia, ale były w stanie to zrobić. Maybe I pushed the business opportunity too much and they were more interested in the product side. Może zbyt naciskałem aspekt biznesowy albo zbyt cisnąłem z informacjami odnośnie produktu. Or maybe the other way around. Być może jedno i drugie. Now, the next one is, I want to think about it. I want to do my research. I następną taką obiekcją, którą możemy się spotkać, to jest ja chcę sobie to przemyśleć, chcę zrobić własne rozpoznanie. So why do we get this one? Więc dlaczego dostajemy taką obiekcję? It could be that they have an unanswered question. Być może powodem tego są niezadane pytania. But they're a little embarrassed about asking about it, so they say that I'm going to go home and think about it. Być może dana osoba wstydzi się zadać pytania i po prostu woli pójść do domu i sama poszukać odpowiedzi. Or it could be that they do not have, or you do not have their credibility. Być może to jest to, że ty nie masz wystarczającej wiarygodności w jej oczach. So you may be their best friend and they love and like you for other reasons. Być może rozmawiasz z swoim najlepszym przyjacielem i on cię lubi z innych powodów. But maybe they have a lack of credibility with you when it comes to introducing them to opportunities to earn money. Ale po prostu nie masz wystarczającej wiarygodności w jej oczach, kiedy chodzi o przedstawienie jakiejś okazji biznesowej. Or maybe they don't trust you when it comes to recommending something for the health. Albo być może nie ufa ci, jeżeli chodzi o rekomendowanie czegoś, co ma związek ze zdrowiem. Or maybe it's just a very analytical person that needs to know everything about everything before they can come to a conclusion and a decision. A być może jest to po prostu osoba, która jest bardzo analityczna, ona potrzebuje wiedzieć absolutnie wszystko o wszystkim, zanim w ogóle zbliży się do podjęcia decyzji. You can eliminate a lot of this in your setup when you prepare them for the presentation. Możesz wyeliminować większą część tych zastrzeżeń, kiedy będziesz przygotowywał tą osobę do prezentacji. As mentioned earlier, when sharing your reason why you do this. Kiedy będziesz dzielił się z tym, jaki jest twój powód, dlaczego się tym zajmujesz. When you with passion and conviction say that you did the research and you finally found something that you could put your name to. Kiedy będziesz mówił o tym, że przeprowadziłeś własne rozpoznanie i znalazłeś coś, co absolutnie cię przekonało. And then person maybe says, i wtedy ta osoba być może powie, no, I want to think about it. Wiesz co, ja muszę to przemyśleć. So you could say, for example, I don't normally have a lot of people asking that, but I would certainly like to help you. Możesz odpowiedzieć w ten sposób. Ja zazwyczaj nie mam zbyt wiele osób pytających o to, ale ja chciałbym pomóc ci. What kind of information are you looking for exactly? Jakiego rodzaju informacji konkretnie szukasz? And maybe they say something that they need to understand better how you make money. Być może wtedy oni odpowiedzą, że chodzi o informacje, żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób da się tutaj zarobić pieniądze. And you would answer, awesome, great. Anything else? I ty możesz odpowiedzieć, super, świetnie, czy coś jeszcze? And they may say, well, I need to understand a little more about the science. I być może ta osoba powie, jeszcze bym musiał trochę więcej zrozumieć takiej od strony naukowej. Great. Anything else? Świetnie, coś jeszcze?
So as you do this, you make a list of all the information that he needs. I kiedy będziesz to robił, jednocześnie rób listę wszystkich informacji, które ta osoba potrzebuje. And you keep saying, not answering the objection, but you keep saying anything else until they do not have anything else. I nie odpowiadasz na te pytania, tylko wciąż powtarzasz super, czy coś jeszcze? Then you say, okay, let me see if I understood this right. I kiedy już tu będzie koniec jakby oczekiwań tej drugiej osoby, to możesz powiedzieć, że okej, pozwól, że podsumuję teraz, żebyśmy byli pewni, że się dobrze rozumiemy. And then you repeat all the things they have asked for. I wtedy powtarzasz wszystkie rzeczy, o które pytała ta osoba. And then you say, was that pretty much else or everything, or is it something else? I wtedy możesz jeszcze dodać, czy to jest wszystko, co cię interesuje, czy jest coś jeszcze. No, that was pretty much it. I wtedy osoba powiedzmy, że powie, o, to jest to wszystko, co mnie interesuje. Okay, good. I just want to make sure we're on the same page. I ja po prostu chcę się upewnić, czy dobrze się rozumiemy. Now let me ask you, if I get you all this information and you are happy with it, do you then see an opportunity for yourself here? Pozwól, że cię zapytam, jeżeli ja zdobędę wszystkie te informacje i ty będziesz zadowolony z nich, to czy ty widzisz w tym okazję dla siebie? And you want to ask that because why should you otherwise go and get all that info and use that time? I zadajesz to pytanie z jednego podstawowego powodu, żeby po prostu nie tracić czasu i zdobywać te informacje, jeżeli ta osoba i tak nie widzi czegoś dla siebie. Okay. I think somebody came on. Yeah. Julia. Is it Julia? Julia, yes. Could you please mute yourself, Julia? You have a lot of background noise. Julia, proszę weź w lewym dolnym rogu masz ikonę mikrofonu i trzeba po prostu kliknąć na nią tak, żeby był przekreślony, bo inaczej słyszymy wszystko, co się dzieje u ciebie. Dzięki. Thank you very much. And then number 8 here is, let me see how you're doing it first. How much are you making? How much money are you making? Czasami osoba zapyta, sprawdźmy, jak ty to robisz, ile zarabiasz. Now, reason why they ask that, it may be a lack of credibility again that you have with your prospect. I powodem, czemu spotykasz się z takim pytaniem, jest może być brak wiarygodności w oczach osoby, z którą rozmawiasz. Maybe they have seen that you've never made a lot of money before, so what makes you think that you can introduce me to a money earning opportunity now? Być może ta osoba wie, czy ma takie założenia, że nigdy wcześniej zarobiłeś większych pieniędzy i teraz masz słabą wiarygodność, kiedy przedstawiasz jej tego rodzaju projekt. Or maybe it is your posture. A być może jest to twoja postawa. Maybe you do not convey that vision, that passion. Być może nie przekazałeś swojej wizji i pasji, którą masz do tego projektu. Maybe you're vibrating uncertainty about this and you're doubting yourself whether this is good or not. Może wibrujesz taką brakiem pewności, przekonania co do tego projektu. And maybe it is just simply that they don't think they can do it. A być może jest powód taki, że po prostu ta osoba myśli, że nie jest w stanie tego zrobić. So to clarify this, you would ask, how do you mean? I żeby ustalić, o co konkretnie chodzi, to możesz zapytać, co masz na myśli. And I would be very frank and clear and direct with them. I ja jestem zazwyczaj bardzo bezpośredni w takiej sytuacji. I would look that person in his eyes and say, Ja patrzę tej osobie w oczy i mówię, are you saying this because you don't think I'm going to do something big with this? czy ty mówisz to, ponieważ myślisz, że nie jestem w stanie zrobić czegoś dużego z tym? If so, let's forget me for a minute. I mówię, zapomnij o mnie na chwilę. Do you actually see an opportunity for you here? Czy ty widzisz aktualnie okazję dla siebie tutaj? Maybe you think I can't make it, but what about you? Być może ja nie jestem w stanie tego zrobić, ale co z tobą? If they say yes, there might be an opportunity, but maybe not for us. Kiedy osoba powie tak, to może być okazja, ale być może nie dla nas. Then you can move forward with the presentation. Wtedy możesz po prostu iść dalej z prezentacją. But if they say no, I do not see myself doing this at all.
Ale kiedy osoba powie nie, ja po prostu nie widzę tego jako coś dla mnie, then you have been sifting and sorting and found out that this was not the guy. i wtedy po prostu robisz taki standardowy proces sortowania osób i prawdopodobnie to nie jest osoba, z którą będziesz współpracował. So you don't keep dwelling and pushing and pressuring that person. Więc nie angażuj się w przyciskanie, zachęcanie tej osoby. You rather say, awesome, okay, thanks for taking the time. Do you know by any chance someone? I po prostu powiedz, ok, dziękuję za poświęcony czas, ale czy przy okazji znasz jakąś osobę, która byłaby zainteresowana? Who would be interested in working an hour or two per day from home? Osobę, która była zainteresowana, żeby pracować godzinę albo dwie z domu, while earning a significant extra income to the tak family. żeby wypracować sobie dodatkowy dochód dla swojej rodziny. And is it okay that I keep you in the loop in case things change for you? Czy to będzie ok, jeżeli ja będę podtrzymywał kontakt z tobą, jeżeli coś by się zmieniło dla ciebie? Because let there be no doubt, Ponieważ chodzi tutaj o to, żeby nie było wątpliwości, I'm going to take this deal ja po prostu będę działał w temacie and then I add why I'm going to do it. i wtedy dodaję, dlaczego ja będę działał w temacie. Because I want to create financial freedom for our family so that we'll never have to worry again. Ponieważ chcę stworzyć finansową wolność dla mojej rodziny, tak żebyśmy nie musieli się już więcej martwić o pieniądze. And I really I wouldn't want you to miss out, and I would love to do it with you and not ahead of you. I po prostu chciałbym, żebyś nie stracił tej okazji i działał razem ze mną, a nie żeby być tylko z przodu przed tobą. That's okay. Just let me know if the situation changed. Natomiast tak często jest to ok. Jeżeli się sytuacja zmieni, po prostu daj mi znać. So what do you see would need to come out of this for you to feel that it would be worth your time? Więc jakbyś to widział dla ciebie, jeżeli byłoby to warte twojego czasu? What are some of your goals? Jakie są twoje cele? Awesome. If I could show you how to make this happen, your goals in other words, and if we run together, is there anything else that you need to know before we can get started? Super. Jeżeli ja byłbym w stanie pokazać ci sposób, żeby się zrealizował swoje cele i moglibyśmy działać razem, i czy jest coś, co jeszcze byłoby ci potrzebne, zanim zaczniemy działać? And then a last one. I tutaj mam ostatnią część. This is also a very common one. You talk with one person and you go through the whole presentation and he says, oh, I got to go home and talk to my spouse first. Wiesz, robisz całą prezentację, na sam koniec ta osoba mówi, wiesz co, ja po prostu muszę pójść do domu i pogadać ze swoją żoną, mężem, partnerem. And you may want to test that if that is legit, if that's the actual reason or if there's something else. I musisz przetestować, czy ty faktycznie o to chodzi, czy coś się kryje pod tym głębiej. So is it legit? Is that the reason or is it that they feel they can't do it, for example? Więc czy to jest właściwy powód, czy po prostu chodzi o to, że czujesz, że to nie jest coś, co jesteś w stanie zrobić? The best way to handle this objection is actually to do it before it even occurs. I najlepszym sposobem, żeby odpowiedzieć na tą obiekcję, to przygotować się, zanim ona nadejdzie. By asking the person you are inviting, Pytając osobę, którą zapraszasz, are you open to looking at another source of income for your family? czy jesteś otwarty, czy wypatrujesz jakiegoś dodatkowego źródła przychodu dla swojej rodziny? And if they say yes or show an interest, I kiedy ta osoba powie tak, okaże swoje zainteresowanie, they say, oh great, super. Are you the type of person who would like to discuss with your spouse first or do you make the decision alone? super. Jeżeli ta osoba odpowie, że tak, to może zadać pytanie, czy jesteś typem osoby, która lubi przedyskutować wszystko ze swoim partnerem, czy po prostu podejmujesz decyzję sam. But somehow it's very common that a couple would discuss their finances together before they make decisions like that. I to jest w sumie dosyć częsta sytuacja, że pary najczęściej wolą przedyskutować decyzje finansowe razem, zanim je podejmą.
So you may want to say, okay, let's meet both of you together then. Let's make an appointment to see both of you so you both get the information. Jeżeli tak, no to wtedy pozwól, że po prostu umówimy się razem z twoim partnerem i wtedy przedyskutujemy całą opcję. Now, let's round this off with a couple of advice. I przejdźmy do parę takich dodatkowych porad. A great way to do this, especially if you're new, is to take help from an upline to do or leverage an upline and do a three-way expert call. W szczególności jak jesteś nowy, dobrym sposobem jest wykorzystywanie człowieka, który jest twoim upline'em, czyli osobą wyżej. A so-called expert is anyone that has been in it longer than you. Więc to jest po prostu osoba, która jest dłużej od ciebie w zespole. Could be a person that doesn't know much more than you, but they just act as an expert in this call. To może być osoba, która wie niewiele więcej od ciebie, ale przy tej akurat rozmowie trójstronnej może występować w roli eksperta. Because even if you know the person, the prospect, they may not believe in you because that's not the way they know you. I nawet jeśli znasz tą osobę, swojego prospekta, osobę, z którą rozmawiasz, to nie jesteś dla niej w tym aspekcie zbyt wiarygodny, ponieważ jakby nie znać od tej strony. If you're a secretary, for example, they may know you as a brilliant secretary. Dla przykładu, jeżeli jesteś sekretarką i oni cię znają z tego, że jesteś świetną sekretarką, Or a brilliant massage therapist. albo jesteś świetnym masażystą, But that doesn't mean that you have the credibility with them to suggest an income opportunity for them or a business. to jednocześnie nie oznacza, że masz wystarczającą wiarygodność, żeby prezentować jakieś sposoby, żeby zwiększyć swój przychód. So you would benefit from introducing them to your team. Więc odniesiesz korzyści, przedstawiając swoich prospektów swojemu zespołowi. So that they understand that they're not just joining you, but a very successful team with a lot of competence. A tak, żeby ta osoba zrozumiała, że jeżeli dołączy, to dołączy nie tylko do ciebie, ale do całego zespołu osób, które odnoszą sukcesy i mają spore kompetencje. So you would say, listen, those are good questions that you have. I to możesz po prostu odpowiedzieć, słuchaj, to są dobre pytania, które masz. This is a good time where I would like to introduce you to the team I'm working with. To jest dobry czas, żeby przedstawić cię zespołowi, z którym współpracuję. There's a person here that is really good at answering all those questions and make sure that you have the right information to make a decision. Tutaj jest taka osoba, która jest naprawdę dobra, żeby ci odpowiedzieć na te wszystkie pytania i tak, żebyś dobrze zrozumiał, zanim podejmiesz decyzję. And then you would want to go on and edify strongly that expert. I wtedy idziesz dalej i edyfikujesz bardzo mocno eksperta, z którym będziesz go łączył. In other words, you would describe and promote their background and how great they are and how competent they are. Innymi słowy, po prostu mówisz o doświadczeniu tej osoby, dlaczego jest świetna i co osiągnęła. That will increase the chances that they will get on this call. To zwiększa szansę, że ta osoba będzie zainteresowana taką rozmową. They would look up to this person and would want to talk with them. Będzie ciekawa tej osoby, będzie chciała z nią porozmawiać. And the expert would have a better starting point and already have credibility with this person when they start talking. I ekspert będzie miał w tym momencie lepszy punkt startu, kiedy będzie miał zbudowaną taką wiarygodność. And could be a short call where the expert answers a few questions, objections. I to może być krótka rozmowa, kiedy ekspert po prostu odpowie na jakieś pytania, obiekcje. And maybe even invite them to a presentation. Bo być może zaprosi tą osobę na prezentację. If you introduce the expert earlier in the process. Kiedy po prostu zaprosisz eksperta na wcześniejszej fazie. You can use expert calls individually. Możesz używać rozmowy z ekspertem indywidualnie. In a three-way call. W tak zwanej rozmowie trójstronnej. You can do it with a group. Możesz to robić z grupą. In a way you could say this is an expert call. I to jest tak, jak tutaj mamy, rozmowa z ekspertem. Or somebody invited you to be on this call. Ktoś zaprosił ciebie do tego, żebyś się pojawił na tym spotkaniu. They probably promoted me a little bit. Prawdopodobnie ta osoba promowała mnie trochę.
so that you understand that I have deserved the right to talk about it because of my experience. Więc rozumiem, że jestem osobą, która ma wystarczające doświadczenie, żeby mówić na ten temat. And now we have 30 people on this call on Zoom. I teraz po prostu mamy 30 osób na tym spotkaniu z Zoomiem. It could also be through a video. To także może być nagranie wideo. Maybe a short video where the expert invites you to see the presentation and to really get into what this is all about. I być może po prostu będzie to wideo, gdzie ekspert będzie zachęcał cię do tego, żebyś obejrzał prezentację bądź zapoznał się z tematem. Now, just for your understanding, within ASEA you have 3 types of associates. Tak, żebyś dobrze zrozumiał, w ASEI mamy takie 3 typy partnerów. Most people who sign in, they do a little bit of sales and they start maybe a few associates. To są tak zwani zwykli partnerzy, którzy zaczynają coś tam trochę sprzedawać i być może zapiszą trochę też nowych partnerów. They do a little bit every now and then. Po prostu robią trochę z każdej z tych punktów. And earn maybe a little bit now and then. I być może zarobią trochę pieniędzy na tym. Then you have people that are really good recruiters. I potem mamy ludzi, którzy są bardzo dobrzy w rekrutacji. And their specialty or they're really good at is to start many associates. I to, w czym są naprawdę dobrzy, to w startowaniu wielu nowych partnerów. And then you have a few that are becoming or are really good leaders. I mamy też kilka takich osób, które należą do grupy liderów. They're also good at starting many new associates. Oni są również dobrzy w startowaniu wielu nowych partnerów. But they also have the ability to train and help others with what it takes to build large teams and distribution channels. Ale również są dobrzy w tym, żeby trenować osoby w tym, żeby były w stanie budować duże zespoły i być liderami dla nich. Now when you talk with the people, więc kiedy ty mówisz z osobami, you will consciously or subconsciously rather put you in a position. To świadomie bądź nieświadomie ustawiasz się w określonej pozycji. For example, if you relatively speaking put yourself on a scale of 1 to 10 as far as competence and you put yourself as an 8. Więc jeżeli rozmawiasz z innymi osobami i świadomie bądź nieświadomie ustawiasz w skali kompetencji siebie na pozycji 8, then you wouldn't have any problems communicating this opportunity and talking with people that you consider being from 7 and down to 1. To nie będziesz miał problemów, żeby rozmawiać, prezentować i startować nowych ludzi, którzy mają taki poziom przekonania i pewności od 1 do 7. But you may not have self-confidence or even the credibility to talk with the people that you put on a pedestal as niners and tenors. Ale nie będziesz miał takiej wewnętrznej pewności, przekonania, żeby rozmawiać i startować osoby, które mają wewnętrzną pewność siebie na poziomie 9 i 10. And that may be when it is even more important to use tools and to use three-way expert calls. I w takiej sytuacji jest jeszcze bardziej istotne, żeby używać narzędzi i rozmów trójstronnych z ekspertami. Because although the other people are the easiest to contact and talk to, the top ones there might be the best that you can talk to. Bo o ile te osoby w skali od 1 do 8 są łatwe w rozmowie, o tyle bardziej wartościowe mogą być te osoby od 8 do 10. So why do we use experts? Więc dlaczego używamy ekspertów? Well, there you are. Więc ty tutaj jesteś. And you have a prospect that trusts you. I masz prospekta, który ci ufa. Not maybe for ASEA reasons, but they trust you as a person. Być może nie w kwestii czy aspektach ASEI, ale po prostu tobie jako osobie. Now, if you then edify the expert, więc kiedy ty wedyfikujesz eksperta, you will help the prospect respect the expert before they even have met. Po prostu sprawisz, że prospekt będzie miał respekt do eksperta, zanim się z nim spotka. And we have experienced that if you let the expert be part of the invitation and presentation process.
I mamy takie doświadczenie, że jeżeli ekspert będzie częścią takiego procesu zaznajamiania się nowej osoby z tematem, there's an 80-90% success rate on having people go through this whole thing and actually at least decide to be informed and get a presentation. to 80-90%, które przejdą przez ten proces razem z ekspertem, przyłącza się do naszych zespołów. If you do not use an expert, I kiedy nie używasz ekspertów, we often experience that maybe only 10-20% success rate in getting people to actually go through the whole process and see the presentation and get all the questions answered. to jedynie 10-20% osób przyłącza się do nas. So in addition, remember that people follow people, not companies, not products or compensation plans. Więc pamiętaj, że ludzie podążają za ludźmi, nie za firmami, produktami czy planami wynagrodzeń. They will take action to meet the expert if they feel it's worth it. So edification is key, that you promote this person. Więc oni podejmą akcję dopiero, kiedy zobaczą, że jest wsparcie eksperta. So let's round off with this last slide. Więc przejdźmy przez ten ostatni slajd. I hope we have provided some value for you by having this. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy jakąś wartość dla Ciebie, przechodząc przez tę całą prezentację. We have talked about overcoming objections and questions in the enrollment process. My rozmawialiśmy o pytaniach i obiekcjach, które mogą się pojawić podczas procesu zapisywania do firmy. So remember that objections are nothing but unanswered questions and they are a sign of interest. I pamiętaj, że obiekcje i pytania to jest oznaka zainteresowania i po prostu kwestia uzupełnienia wiedzy. So therefore welcome them because it gives you a great opportunity to close and to recruit a new associate. Więc bądź otwarty na nie i dobrze je przyjmuj, ponieważ to jest okazja, żeby zrekrutować daną osobę i pozyskać nowego partnera. Learn how to handle questions and objections. Naucz się, jak zarządzać pytaniami i obiekcjami. But do not sit at home and study and test this for weeks and weeks before you go out talking with people. Ale nie siedź w domu i testuj, przygotowuj się i ucz przez tygodnie. Go out there, meet people, and when you get questions you cannot answer, I po prostu wyjdź do ludzi i rozmawiaj z nimi. Jeżeli dostaniesz pytania, obiekcje, then just say that, great question. I'll find a friend of mine here that can answer that. po prostu powiedz, to jest świetne pytanie, ja skontaktuję się z moim przyjacielem, żeby ci na nie odpowiedzieć. And then edify that person. Więc edyfikuj tą osobę. And use an expert to help you out until you have learned it yourself. I po prostu użyj tego eksperta i używaj go do momentu, w którym nie będziesz sam w stanie przeprowadzić większej części tego procesu. And then you just practice, practice and practice and you will become an expert yourself. Po prostu praktykuj, 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 dopóki nie zostaniesz sam ekspertem w tej materii. So with that, we have done the whole presentation. Więc łącznie z tym krokiem tutaj zakończyliśmy całą prezentację. And let me check if there is any questions that have come up. I pozwólcie, że sprawdzę, czy jakieś pytania się pojawiły. I have not seen any that came up here. And I've held you 1 hour and 45 minutes because it's always taking twice as long time when we have translation, of course. I tutaj przetrzymałem was godzinę i 40 minut blisko, ale to jest związane z tym, że czas nam się podwaja w związku z tłumaczeniem. So we will not be doing question and answer session now. My nie będziemy robić sesji pytań i odpowiedzi teraz. But I refer to our regular calls for that. Ja rekomenduję użyć do tego nasze zwyczajowe, cotygodniowe spotkania. If you still have questions about the opportunity, then I suggest that you go to the person who invited you on this call and ask those questions. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie okazji, którą tutaj mamy, to po prostu zwróć się do osoby, która zaprosiła cię na to spotkanie. And they will be able to answer you and give you answers to your questions, or they will find out for you whatever you need to know.
i ta osoba z pewnością będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytania. Jeżeli nawet nie, to znajdzie kogoś, kto będzie w stanie dostarczyć ci odpowiedzi. I will send out the recording within a few hours before I go to bed tonight to the leaders, Director 700 and up, the group that we talk with on Thursdays. Ja podeślę w przeciągu paru godzin nagranie z tego spotkania do grupy liderów. And if you want this recording, but you're not in that group and not on my email list, then please go to that person in the group that is your leader and ask for it. Jeżeli nie jesteś w tej grupie i nie jesteś jeszcze partnerem, a chciałbyś dostać nagranie tego spotkania, po prostu skontaktuj się z osobą, która cię zaprosiła na to spotkanie i ona uzyska link dla ciebie. I will also, in addition to the recording, have sent out a PDF version of all the pictures I showed tonight. I jako dodatek do nagrania z dzisiejszego spotkania podeślę również plik z prezentacją, którą używałem. So that you can translate this and put it into German if you like. I mean into Polish. I będziesz w stanie po prostu przetłumaczyć, będziecie w stanie przetłumaczyć to na język polski i korzystać z niej też jako narzędzia. So with that, I hope we provided some extra value tonight, and I thank you all for participating. Ja myślę i mam nadzieję, że dostarczyłem trochę wartości nad tym dzisiejszym spotkaniem i dziękuję za to, że jesteście tutaj. And I will now unmute all so you can say goodbye to each other. And, I ja teraz odciszę wszystkich, tak że każdy będzie mógł powiedzieć dobrej nocy, do widzenia każdemu. And I like to thank Damon again for always being a great translator. Yeah, my pleasure. You can translate that too. I Oddmund dziękuję mi za tłumaczenie. So thank you everybody, and good night for today, and I wish you all the best with developing your business and answering all the questions. I dziękuję wszystkim, życzę dobrej nocy i życzę sukcesu w budowaniu swoich zespołów. Thank you and good night. Dziękuję i do zobaczenia. Serdecznie dzięki, Oddmund, dzięki Daniel, dzięki Thank you very wszystkim. much. Hej. Thank you guys. Hej, hej, trzymajcie się. Cześć wszystkim. Pozdrowienia serdeczne, dzięki. Dzięki, Oddmund. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Thank you cześć. guys. Do następnego spotkania. Hey, I'll see you at the show. Thanks for being part of it. Dziękuję, dziękuję. Thank you, thank you. Good night, guys. Good Dobrej night, nocy bye. wszystkim. Bye bye, good night. Bye. Thanks, Damien. Bye. Hej.